Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. Ostatnio na kanale pojawił się film z moją armią klonów fazy pierwszej oraz drugiej. Jeśli ktoś nie widział, link w prawym górnym rogu. Więc oczywiście przyszła dzisiaj pora, żeby zająć się 501 Legionem. Zanim jeszcze sam 501, to pokażę wam klonów dowódców z moich gablotek, ponieważ ostatnio w komentarzach prosiliście mnie o to. Na pierwszy ogień idzie minifigurka Kapitana Rexa. To jest akurat jego wersja w fazie drugiej z 2013 roku. Jest oczywiście jeszcze ta nowsza z Veatora. Jednak ta, w przeciwieństwie do niego, posiada materiałową kamę, co jest akurat bardzo fajnym elementem. Poza tym ma on też materiałowy paldron, a ja swojemu dałem takie oto dwa customowe pistolety z Brick Arms. Ta sama kultowa postać, tylko w wersji fazy pierwszej. Tutaj nie dostaje on materiałowej kamy oraz paldronu, a są one zrobione z szarego plastiku. Poza tym ma on też szare pistolety i antenkę. Ja swojemu dodatkowo dałem nadrukowane nóżki od wersji fazy drugiej. Dobrze znana wszystkim postać z Wojen Klonów oraz Zemsty Sithów, Komandor Cody w zbroi fazy drugiej. Komandor Cody w wersji fazy pierwszej. Posiadam dwie sztuki tej minifigurki, jedna ma pomarańczowy daszek oraz customowy blaster, drugi zaś jest bardziej tradycyjny, bo ma szary daszek, paldron oraz pistolety. Kapitan Von z najnowszego Battle Packa, oczywiście na wersji 2020. Mój jest dodatkowo zmodyfikowany, ponieważ dałem mu jetpack z Clone Army Customs, niebieskie rączki, customowy blaster, kalkomanie na tors oraz czerwony daszek. Biały, niezidentyfikowany klon Komandor z Battle Packa 8014. Jest to zwykły biały klon na Animated, tylko ma on czarną kamę, paldron, daszek oraz pistolety. Komandor Fox z fazy drugiej z najnowszej kanonierki Gwardii Coruscant. Jest on na stylu 2020, niestety ma kilka braków nadruków, ale za to dałem mu kilka fajnych akcesorii, takich jak kama, customowe pistolety czy czarny daszek. Niestety nie posiadam jego wersji fazy pierwszej, ale posiadam takiego oto customa z Clone Army Customs. Komandor Młot, czyli Arc Trooper Commander Hammer. Fajnie jest on wyposażony przez LEGO, dostaje kamę oraz paldron, dostawał też plecak zbudowany z klocków, ja dam mu akurat customowy, tak jak pistolety. Poza tym do figurki dostawaliśmy komplet czerwonych daszków i antenek. Klon Commander Wolf w zbroi fazy drugiej. Jest to minifigurka z Firestar Toys, ja osobiście czekam też na legową wersję, ale myślę, że ten na pewno będzie lepiej wykonany, ponieważ posiada on materiałową kamę, dwa customowe pistolety, antenkę z Clone Army Customs, no i nadruki od boku nóżek oraz z tyłu i nadruki na rączkach. Legowa wersja tej minifigurki tylko w zbroi fazy pierwszej. Figurka, która nie jest komandorem, ale ze względu na swoje całkiem fajne wykonanie oraz rzadkość trafiła do gablotki. Jest to klon z Wolfpacka w fazy pierwszej. Figurka Recon Komandora Neo. Jest to zwykła figurka Recon Troopera z 91, ale dałem mu paldron i myślę, że teraz przypomina bardziej komandora. Poza tym ma on jeszcze customowy blaster. Figurka wykonana przeze mnie, czyli Bly na decalsach z AV Figures. Poza tym posiada on też kamę i paldron również z AV i hełm z binokularami z Clone Army Customs. Purist Komandora Bly'a. Właściwie taki trochę biedny, ponieważ jest to zwykły klon Komandor fazy pierwszej, tylko dałem mu kamę, paldron i binokular. Komandor Grief w dwóch wersjach, które różnią się dosłownie jednym paskiem na nogach. Od przodu te nóżki wyglądały, jakby był to dual mod, niestety jest to tylko nadruk od przodu, ale i tak, jak się patrzy z tej perspektywy, wyglądają one całkiem nieźle. Ten sam komandor, tylko faza pierwsza. Posiadam w swojej kolekcji dwie takie minifigurki. Komandor Thorn z fazy drugiej od polskiego chłopa, który kiedyś tam robił fajne figurki. Od tego samego łysego wąsacza mam też Komandora Greya. Kapitan Howzer, czyli klon, który był naprawdę przez chwilę bardzo popularny, a teraz odszedł trochę w niepamięć. Ja posiadam jego wersję od AV Figures. A teraz taka całkiem ciekawa minifigurka, konkretnie z Clone Army Customs. Jest to klon z 212 batalionu, tylko że przemalowany zamiast na pomarańczowo to na czarno. Minifigurkę tę wygrałem w giveawayu. Dowódca Delta Squad od Clone Army Customs, czyli Sierżant Boss. Z tej samej firmy pochodzą też następne figurki, czyli Scorch, Fixer,
oraz klon, który nadal widnieje na moim profilowym, czyli mój ulubiony członek Delta składu Seth. Jest też wersja tej minifigurki, którą sam wyklejałem na decalcach z AV Figures. No akurat on posiada tutaj taki sam hełm, ten z Clone Army Customs. Poza tym postawiłem go obok takiego klocka z napisem LEGO Hero Poland, który wydrukowałem sobie w Niemczech. W tematyce wyklejanych klonów komandosów mam też takiego białego, zwykłego klona. Posiada on również hełm oraz plecak z Clone Army Customs. Na koniec została Zła partia. przez niektórych błędnie nazywana parszywą zgrają. Po kolei mamy dwóch Hunterów, Teka, Wreckera, Echo oryginalnego, jak i tego z AV, Crosshaira w wersji Republiki również z AV, Crosshaira imperialnego z AV i legowego Crosshaira z Imperium. Na koniec jest też wyklejany klon 99 oraz Omega. Teraz mamy customowe wersje poszczególnych członków 501 Legionu. Jest tutaj sierżant Apo, torso do oryginalnej 501, a hełm od Grandpa Clone Customs. Dalej jest Hardcase, był on wyklejony przeze mnie na decalcach z AV Figures. Obok jest Arc Trooper Jesse z Clone Army Customs z Kamu i Padronem od AV. Następnie mamy kolejnego Arc Troopera z 501, czyli Echo. Również jest on z Clone Army Customs i również ma Kamę i Padron z AV. Obok jest moja pierwsza wyklejana minifigurka, czyli Kapitan Rex na Animated. Obok jest również wyklejany Fives, ale ma on hełm od Clone Army Customs. Trzech ostatnich to Jesse, Kix oraz Tab. Jeśli chcecie zobaczyć, jak powstają takie minifigurki, to zapraszam Was na jednego z moich ostatnich shortów. Na koniec trochę matematyki z LEGO Hero Polska. Mamy 332 kompanię, są tutaj te wersje zwykłe, są te z Battle Packa, są te z jetpackami, więc sobie ich policzymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Razy 2, czyli 26 klonów z 332 kompanii. Następnie mamy trochę klas żołnierzy z najnowszego Battle Packa. No w sumie nie takiego najnowszego, ale dalej możecie go zakupić. Są oczywiście tutaj specjaliści, oficerzy i ciężcy. Sobie też ich policzymy. No tutaj możemy już się domyśleć, że tych wszystkich jest 13. W tym raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to specjaliści, 5 to oficerów, no i mamy też 13 ciężkich. Dalej mamy Jet Trooperów, ich mamy 13 plus raz, 2, 3, 4, 5. Są oni oczywiście z tego pierwszego Battle Packa z 501. Dalej mamy już zwykłe klony, tylko te w starszej wersji z 2013 roku. Takich klonów posiadam raz, 2, 3, 4, 5. Następnie piloci i kierowcy. Dwóch z nich to oryginalne minifigurki, a dwóch z nich to hełmy Clone Army Customs. Jeden jest to Driver AT-RT, no a jeden jest to po prostu klon Pilot Hawk. No i na koniec zostały nam zwykłe klony z 501 Legionu. Takich klonów mam 13, 13, 13, 13, 13 i 12, no bo tutaj jest jeden ten ARF. Podsumowując, tak wygląda moja cała kolekcja klonów. Jak sami widzicie, aż prosi się o kolejną płytkę. I jeśli przecieki na 2024 rok się potwierdzą, to myślę, że taka się tutaj pojawi. Jeśli ktoś nie widział poprzedniej części, to link będzie na końcu filmu. Klasycznie pamiętajcie o łapkę w górę i subskrypcji, a jeśli ktoś policzył te wszystkie klony, które się tutaj znajdują, to naprawdę duży szacun dla niego i przypnę mu serduszko, jeśli napisze o tym w komentarzu. A ja się już z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.